W tym ćwiczeniu wykonamy kilka szkiców, bardzo krótkich, około 5-minutowych. Każdy z nich będzie zwracał na inny aspekt formy, którą obserwujemy. Najlepiej rysować oczywiście roślinę z natury. My się posłużymy ilustracją, zdjęciem. Obserwujemy główne kierunki, porównujemy je do pionu, poziomu. Patrzymy na kształt przestrzeni w negatywie. To wszystko pomoże nam lepiej widzieć ją, lepiej zaobserwować różne jej aspekty. Taka wnikliwa obserwacja pomaga zrozumieć zależności pomiędzy elementami, przestrzenność formy. W takim szkicu również musimy być świadomi dobrej kompozycji rysunku, współgrania elementów ze sobą. Obserwujemy, jakie kierunki, jakie linie wchodzą w jakieś relacje rytmiczne. Staramy się, żeby kreska miała zmienny nacisk od delikatnej do coraz grubszej, ciągłej do przerywanej. W ten sposób możemy bardziej uwypuklać, definiować plany, pokazywać, co jest bliżej nas, a co jest w dalszym planie. W pierwszym szkicu na przykład możemy pomyśleć bardziej o bryle, o trójwymiarowości formy. Przez kontrasty, cienie możemy pokazywać na przykład to, co jest głębiej i od strony cienia. Tutaj światło pada z prawej strony i niektóre elementy będą przez to troszeczkę jaśniejsze. Zakończenia gałęzi mogą być bardzo delikatne, mogą przechodzić w jakieś przerywane linie. Możemy przymrużyć oczy, zastanowić się, gdzie jeszcze dodać dla urozmaicenia jakieś kierunki, kropeczki, zmienić nacisk. W kolejnym szkicu spróbujemy zwrócić uwagę na rytmy, na powtarzające się elementy w formie. Zaczynamy oczywiście od takiej osnowy kompozycyjnej, najważniejszych kierunków, swobodną, pełną ekspresji, wyrazu kreską. Sugerujemy główne kierunki i zaczynamy przez obserwację wnikliwą wybierać te miejsca, które wydają nam się, że tworzą jakieś relacje rytmiczne, powtórzenie. Możemy w różny sposób ułożyć węgiel, naciskać bokiem albo wybierać tą cieńszą końcówkę, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Stopniowo dodajemy coraz więcej linii, zastanawiamy się, jak zaznaczyć, że coś jest bliżej, coś w głębi. Przez na przykład większy kontrast możemy uwypuklić to, co jest bliżej nas. I takie przymrużenie oczu albo oddalenie się od rysunku pomoże nam jeszcze podjąć decyzję, w którym miejscu trochę wzmocnić kontrast, żeby ta forma była bardziej przestrzenna, a równocześnie akcentowała to, co w tym akurat szkicu, na co zwracamy uwagę. W kolejnym podejściu możemy na przykład pomyśleć o tym, jaki kształt ta roślina wycina w przestrzeni. Tak jakbyśmy obserwowali ją w negatywie, czyli kształt tego, co ją otacza. Delikatnym szkicem zaznaczamy jakby zarys, dziury, które możemy wyodrębnić pomiędzy gałązkami. Za każdym razem staramy się, żeby one nie miały taki sam kształt, żeby były różnorodne. Tam, gdzie jest cień, możemy troszeczkę kreskę mocniej nacisnąć. Dzięki temu będzie trochę więcej treści w niej
zawsze ten większy nacisk mówi o jakiejś głębi, o cieniu. Jeżeli jakieś wcięcia są bardziej charakterystyczne, bardziej definiują kształt tej rośliny, warto na nie zwrócić uwagę. Może w tym rysunku również podkreślimy linię gałązki, przerywaną, zmienną linią. Bardzo polecam takie właśnie patrzenie na formę na różne sposoby. Tak jak tutaj na przykład z ciemnymi plamami kontrastowymi i delikatniejszymi, które dodają głębi temu szkicowi. Albo w kolejnym szkicu, gdzie dynamiczna, ekspresyjna linia podkreśla taką właśnie zmienność formy. Albo w takim szkicu, gdzie przez pewną powtarzalność kierunków uwypuklamy rytmy, ale za każdym razem zmieniamy kształty, zmieniamy linię. Może jakieś jedno miejsce będzie dla nas ważniejsze, to co przysuwa się do nas i tam będzie większy akcent w tej roślinie, a resztę zrobimy delikatniej. Możemy oczywiście jedną kreską, tylko jedną grubością, przy zmiennym nacisku tylko kształtować formę, tak jakby ta linia płynęła przez naszą kartkę. Może być większa różnica, delikatniejszy obrys, mocniejsze akcenty w środku, bo ta forma coraz delikatniej jakby na zewnątrz, coraz cieńszą, delikatniejszą linią ją kształtujemy. Możemy też popatrzeć tak bardziej minimalistycznie, używając jak najmniej kresek, jakby dotrzeć do takiej istoty, charakterystycznych cech tej formy, prawda? Przez zmienną linię, ta gruba pokaże to, co bliżej, ta przerywana to, co jest w głębi. Możemy również pokazać zakręcanie się tych różnych gałęzi. One nie są proste, więc w samym rysunku kreski można to również uwypuklić. Może być jedno miejsce, tą głębię możemy pokazać przez większą szarość, a delikatniej narysować to, co jest bliżej. Także bardzo polecam takie różne spojrzenia. Można wykonać ten szkic ołówkiem albo bokiem ołówka. Można również zrobić sobie zdjęcie, przerobić w programach graficznych na negatyw, popatrzeć, te jaśniejsze elementy będą wtedy bliżej nas. Można również na ciemnym arkuszu narysować białą kreską i ta biel będzie pokazywała to, co jest bliżej nas. Bardzo polecam taką wnikliwą obserwację, która uczy nas patrzenia inaczej.